Podjechałam sobie na stację, by dobrze wszystko sprawdzić, czy wszystko ok. Świetle. Tu. Wieczorem się budziłam. Jakiś gościu mi łaził wokół naczepy, nie naczepy, tylko wiecie czego. No ale też wiadomo, że dużo kierowców chodziło sobie pewnie tam w krzaki za moje auto sikać. Wszystko dobrze, prawda? Całe szczęście. Całe szczęście. Plan o wstawaniu, o wystartowaniu o pierwszej był piękny, ale okazał się być ciężki do zrealizowania. Budzik zadzwonił, a mi się tak nie chciało wstawać. I stwierdziłam, że w sumie to też nie ma sensu. Ten tu na rogu stanął, kurde. Busem. Ten lusterko wystawił. Każdy to szuka zaczepki normalnie. Busy naprawdę mogą stawać wszędzie. Praktycznie w takim miejscu staną ciężkim. 460 do celu. 5,5 godziny jazdy na ten moment. Teoretycznie 8 u celu. Plus jeszcze godzinę pauzy. Czyli 9. Ale myślę, że z czasem nam tutaj ruch na Brukseli urośnie i trochę nam się to przyciągnie. Ale to nic. Bo dzisiaj mamy tylko zrobić to, czyli jeden rozładunek, drugi rozładunek. Do drugiego będzie chyba jakaś godzina podjazdu, więc spokojnie zdążę. I później już kolejny transport, to będzie pomoc humanitarna, którego się podjęłam charytatywnie, z Holandii do Polski. Pierwotnie miałam zawieźć te dary zebrane przez Holendrów na granicę ukraińską. Ale zmienił się już, zostały wprowadzone nowe zasady udzielania tej pomocy i teraz już nie można po prostu sobie zajechać na granicę i tam to zrzucić, tylko już trzeba być dużo lepiej zorganizowanym, także trzeba mieć po prostu odbiorcę już konkretnego i załatwione magazynowanie i tak dalej, bo granica już jest zaśmiecona. Ludzie przyjeżdżają z Ukrainy, zazwyczaj pakują się w pociągi i jadą dalej, bo jednak wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale dużo jest już zorganizowanych. Generalnie stanęło na tym, że ta pani z kościoła holenderskiego, która zorganizowała tę zbiórkę, podjęła współpracę z fundacją w Polsce, która ściąga transporty z całej Europy. Na magazynach wszystko przepakowują, ładują ciężarówki i wysyłają je w miejsca, gdzie są one potrzebne, z konkretnymi darami, na Ukrainie już. Także ostatecznie nie jadę na Podkarpacie. Szkoda, bo chciałam to zawieźć do samego końca. A jadę tylko do Legnicy, ale to jest wciąż ponad 1000 km. No i na pewno taka pomoc jest lepsza, nie ma co ukrywać, bo na granicy, jak widziałam zdjęcia, to za chwilkę to wszystko się będzie marynować i jeszcze będzie problem utylizacji. 3 godziny później już jesteśmy za Kolonią. Udało się przyjechać jeszcze przed porannym szczytem, także fajnie, ani jednego korka. Dużo zwężek po drodze było, bardzo dużo, więc też fajnie, bo mogłam sobie iść środkiem. Niektóre zwężki są super wąskie i kręte, więc jak nic nie jedzie z tyłu, to spokojnie sobie jadę środkiem. Już się trochę zmęczyłam, także jak słyszycie, pewnie napiew wchodzi ostro na najwyższą temperaturę. Za chwilkę gdzieś zaparkujemy. Jest już po 5, także wjazd jest jeszcze ciężki, bo wiadomo, że ci ostatni zjeżdżali, to zaparkowali jak się tylko dało. Ale tam na przodzie już powinno być lepiej. No powiem Wam, że 5:30 i jeszcze tak zawalone. Jest tam szwerpas czy nie ma? Nie ma szwerpasa. Kurde. Tam już jest zakaz dla ciężarówek. No nic nie zrobię. No dobra, to jedziemy na następny parking. Albo tutaj. Dobrze, stanęłam dobrze. Tylko na tyle jest ciężarówka, wiecie. A nie wiadomo jak daleko podjechała. Tak ciężko jest mi określić, ile zobaczyć. Chodźcie. Wiecie dlaczego nie lubię tak cofać rano? Rajki. Raz, że człowiek jest zaspany i może coś źle ocenić.
Ale dwa, że się musi skoncentrować i całe spanie przychodzi. I teraz nie wiem, czy będę spała. No nic, zobaczymy. Spróbujemy. O, 7. Jedziemy. Zatem teraz papiery i szybki szpil. O, wiecie po co? Po rampę. To jest to, to jest to. Tutaj mamy 3 sztuki do zrzucenia. A tam całą resztę. Chyba mają przerwę, bo z tej strony się nie dostałam. Recepcja jest tutaj oznaczona, ale ta recepcja jest tak realnie na drugim końcu magazynu. Więc pojedziemy tam, gdzie ostatnio się ładowaliśmy, bo już tutaj byłam raz i ładowałam puste ramy. Dzisiaj mam ramy pełne, ale już wiem, że tam ciężarówka akurat też jakaś była. Wtedy przywiozła jakieś tam motory czy coś tam i rozładowywali w tamtym miejscu. Więc liczę na to, że mnie też tam rozładują. A jak jest przerwa, to ja sobie też zrobię przerwę na śniadanko. Miałam ochotę ostatnio, mówiłam wam, że mam ochotę straszną na jajka, więc sobie już gotowałam. Którą mi tu pokazywali? To zamknięto, nie? Ciężko tak trafić w rampę. Jak linie równoległe są wszystkie. Braknie. Kawałek. Trzeba się wyprostować. Jakbym wiedziała, że to ta, to bym się inaczej, wiecie, to bym w innej pozycji, że tak powiem, wystartowała. Tak, trzeba będzie bok otworzyć, porozpinać pasy. Można by też na przykład otworzyć drzwi już. Teraz. Trochę mi to zajęło, ale jestem. Linkę celną zwinęłam. Tak, żeby móc otworzyć bok. Co, wyda to tak? Czy nie? Widzę światło z prawej strony, a z lewej strony nie, to jeszcze nie jest idealnie, więc je poprawię. Te 3 cm na prawo. O. I idealnie. Tyle samo widzę rampy z prawej i z lewej. Pamiętacie, czy na solówce były też jakieś do ściągnięcia kłady, czy nie? Bo one były jakoś przymieszane. Mi się zdaje, że na solówce też chyba było coś. Koniec końców. No nic, dobra, idę to załatwiać. Wiecie co, mam taki problem, że wbijam sobie w nawigację. No mamy, po prostu jedziemy teraz prosto na północ 80 km do portu Antwerpia. I port Antwerpia, dla tych z Was, którzy nie jeżdżą, nie wiedzą, jest super oznaczony. Ma swoje numery i po tych numerach już na poziomie autostrady i obwodnicy Antwerpii jest zaznaczone, którym ringiem jechać, którą stroną, do którego numeru portu, więc jest genialnie. I mam 1998 i kurczę, jeszcze tak, mam nazwę ulicy i też jakby nazwę ulicy drugą i jeszcze ten numer portu. Powiem Wam, że każdy inaczej jest, nie? I tak samo już nie wiem co robić, ale chyba pojadę na numer portu, bo to jest zawsze, to było zawsze najlepsze. Także jak będziemy na 12, to jeszcze powinno być przed ruchem na Antwerpii. Więc idealnie. Ciao. Idealnie. Spałam się dzisiaj. Już mam ponad 6 godzin jazdy. Nie ma źle. A dzięki temu, że się tak rano przespałam, to powiem Wam szczerze, że czuję, że mam dzisiaj więcej do energii do działania później po pracy, bo wczoraj miałam takie zawaliste plany i skończyło się oczywiście na tym, że zjadłam. Położyłam się spać. Chciałam się przespać tylko 1,5 godziny i później wstać coś robić, ale później to już nie wyszło. Już byłam taka rozbita, że się nie dało nic zrobić. Także już się cieszyłam, że
ten tryb, jak sobie wstaję i zaczynam pracę o 2, 3 czy tak o 1, jest dla mnie ok. Ale widzę, że biorąc pod uwagę to, że dołożyłam sobie jeszcze treningi godzinne, to już mi brakuje energii, jestem zmęczona, już mi nie starcza 4-5 godzin snu na regenerację, jak ćwiczę. Bo bez ćwiczenia to bez problemu, sam raz, nie? Ale kurczę, ta godzina ćwiczeń mi dalej psuje, ale no nic, trzeba znaleźć na to jakąś optymalną opcję. Mamy Haven od 1000 do 2000, a wcześniej był tam numer, że od 0 do 999 na prawo. Stroną, także wszystko jest jasne. Bardzo fajnie wytłumaczone. Tutaj do właśnie do Antwerpii, do portu zawsze się fajnie jeździło, bardzo fajnie. No i dobrze, szukamy 1998. No jakiś tu drugstop jest. Wiecie co, po rozładunku będę musiała pojechać jeszcze raz gdzieś auto umyć, bo jest tak strasznie ociapane. A organizatorzy zbiórki w Holandii zamówili jakąś telewizję, więc Volvi już lepiej, żeby wyglądał, żeby nie był wcale myty, niż po tym, jak ja go umyłam. Wszystko zamarzło, ten wosk zamarzł i wyparował. Wygląda jak, za przeproszeniem, może pani. Dobra, bo to już gdzieś zaraz będzie tutaj. 9,25, 40, 58. No i tak, i co ja teraz wiem, jak ja mam napisane różne rzeczy. Exit jest przy 12. Widzicie, to jest fajne. Znaczy, jak się ma wszelkie informacje, to też spokojnie. Właśnie. Jaki dziwny jest ten adres. Czuję, że tutaj nie tu, ale mam taką nadzieję, że taką cichą, skrytą nadzieję, że może się jednak wydarzyć. Które ciasto to wzięłam? Tutaj często potrzebny są dowód, jest potrzebny dowód osobisty, więc na wszelki wypadek wezmę kamizelka i to wszystko. Wiecie, jaki jest problem z mikrofonami tymi? Tyle wam się przedtem napowiadałam. I się okazało, że był rozładowany. Rozładował się jest na trakcie, a ja nie zauważyłam. No nic, w każdym razie tak się zastanawiałam, czy to nie tu, czy nie tu, bo to tak trochę właśnie dziwnie wygląda. KTN Nati to mi się zawsze kojarzy z innymi ładunkami. Ale dotarłam do magazynu jednego i gość mi powiedział, że to niby z adresu wynika, że to tu, ale office, biuro do meldowania się do tego warehouse'u 17 jest po drugiej stronie. Nie zgadniecie, wszystko się zgadza. To jest rzeczywiście tutaj. Mogę się już zebrać z tego. Tylko że mają przerwę, ale i tak była bardzo miła pani, Polka w ogóle, młoda dziewczyna, która była na tyle miła, że otworzyła to okienko i mi powiedziała, że to jest tutaj, wszystko się zgadza. Dała mi rampę, pierwsze zaraz przy biurze i mam podjechać, podstawić się, porozpinać pasy i będą rozładowywać, ale gdzieś dopiero po przerwie, więc to jest idealnie. Mam 4,19 jazdy. To w sam raz starczy, żeby sobie podjechać. Dojadę do litery T, skręcę w prawo albo w lewo, cofnę i wtedy tu wjadę. W Volvi jesteśmy prawie że u celu. Zofika nie przestawiła murku. Bo to by było głupio. Gdybym tak przywaliła z taką prędkością ten mur, taki beton, to bym się zapłakała. Jezu, co bym zrobiła. Krzyżem będę
Tej rampy nie widzę. Już, Wolwi, już. Jest tak rampa przy samej ścianie dosłownie i do razu drzwi otworzyć. Już, Wolwi, już. Jeszcze mamy 8 minut. Nie płacz. Idę zobaczyć, czy dobrze. Niedobrze. Niedobrze, odbojniki są krzywo w stosunku do linii. Muszę się jeszcze bardziej przybliżyć do ściany. Tam jest taki słupek, który mnie odstrasza, na tym tak nie chciałam podjeżdżać. A są to takie czarne plandeki jakby, nie? Maskujące, uszczelniające to przewóz ładunku. Dlatego tak bardzo nie było widać z tego. No i już. To co, idziemy szybko rozpiąć pasy i wtedy możemy robić pauzę. Patrzcie, właśnie o tym marzyłam dzisiaj i wczoraj. O Jezu, jakie to będzie pyszne. Okazało się, że mam tutaj w firmie... Oh my god! Pozdrawiamy! Dzień dobry! I mówią po polsku, Tak jest, Koreanka też. tylko wstydliwa, to chyba nie może ten. Ja jestem koreańska. The good Korea, right? The good part, yeah. It's important. No, to rozładowane i jedziemy dalej. Pozdrawiamy. Bye! Gdzie moja siłownia, jak ja taka słaba jestem? Jeszcze tylko drzwi i możemy jechać. Dobra, teraz wbijamy adres zrzutki. Znalazłam też wstępnie maile dla Wolwunia. Wolwunia już sprawdził te kierownice. 10. 324 km. Mam już prawie 8 godzin. Powiem wam, że dzisiaj nie poszaleję. No dobra, a teraz ta myjnia. Przybędziesz do celu 17:20. Chciała. Prostój. Jeszcze wiecie, co musimy zrobić? Od razu zrobić kupić winety. I tym oto pozytywnym akcentem polsko-belgijsko-koreańskim dowiozłam amerykańskie kłady wyprodukowane w Polsce do portu w Antwerpii, które popłyną stąd, nie wiem gdzie, tego to ja już nie wiem, popłyną gdzieś w świat. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku wieziemy pomoc humanitarną dla Ukrainy. Cześć! I drugi raz wjeżdżamy pod wodę. Coś wam pokażę. Zjechałam na myjnie. Tu jest rondo przed nami. Patrzcie. Ale się zablokował ruch. Jezu, co to się dzieje dzisiaj? No właśnie tam jest ta myjnia, na którą chciałam jechać. Ale wiecie co? Dobrze, że nie bukowałam, bo coś tak czułam, że jak coś, to może lepiej na miejscu po prostu. Także powiem wam, że chyba idziemy od razu
dalej, bo to za długo to tu będzie trwało. Tutaj cały dzień stracę.